ale też jeżeli nic nie jadłeś i nie piłeś, to twoje ciało w jakiś sposób nie cierpiało, bo przecież nie miałeś żadnych witamin, minerałów. Nie domagało się ciało tego? To też jest dłuższy temat, co człowiek potrzebuje do życia, jakich substancji potrzebuje jego ciało fizyczne do tego, żeby ono właściwie funkcjonowało. Z moich badań i doświadczeń na sobie wynika, że jest to prawie w pełni zależne od wierzeń człowieka. Więc jeżeli człowiek wierzy, bo to, co człowiek wierzy, szczególnie jeżeli jest mocno do tego przyklejony, te wierzenia emocjonalnie, czasami nawet walczy o te wierzenia, to jest to silna wizualizacja, poprzez którą on programuje własny instynkt. A instynkt jest czymś takim, co nie myśli, tylko działa dokładnie według programów, które człowiek mu wbudował albo jego otoczenie wbudowało. Jest to taka pośrednia rzecz, która się wytwarza od tego, co człowiek wierzy i od tego, co przyszło w postaci programów do instynktu człowieka ze środowiska. I teraz u każdego jest to coś innego. Dlatego między innymi nie ma idealnej diety, która by pasowała każdemu. Każdy ma inną, indywidualną dietę. Więc człowiek, patrząc na jego środowisko, na jego ciało, na to, co on przetwarza, to znajduje się tam kilka tysięcy różnych związków chemicznych. I teraz, co dany człowiek potrzebuje, to trudno powiedzieć, bo trzeba by zrobić dokładną analizę funkcjonowania jego ciała. To natomiast podawanie reguł, co każdy człowiek potrzebuje, znów nie ma sensu, bo to, co jeden potrzebuje, innemu może szkodzić. Tak jak mówię, jest to średnia, która powstała w wyniku programowania instynktu poprzez wierzenia człowieka i poprzez sugestię, którą on otrzymuje od momentu poczęcia. Przyglądając się temu procesowi, szczególnie wtedy, kiedy żyłem bez jedzenia, stwierdziłem, że tak naprawdę człowiek potrzebuje tylko jednej rzeczy do tego, żeby żyć. Woli życia. Z tym, że woli, która wynika z oparcia się o własną wewnętrzną moc. O ja. O tą cząstkę świadomości, która stworzyła umysł i ciało, które nazywamy człowiekiem. Więc kiedy człowiek ma tą wolę, czuje tą własną wewnętrzną moc, czuje to, czym naprawdę jest, to źródło, z którego pochodzi to ciało, ten umysł, to opierając się na tym podejmuje decyzję, na przykład o tym, że żyje bez jedzenia i bez picia i to mu wystarcza. I on wtedy żyje. To ciało, ten umysł funkcjonuje i żyje dlatego, że on, ten człowiek tak postanowił. Więc jest to wola życia. To jest jedyna rzecz, która jest niezbędna do tego, żeby życie istniało. Oczywiście nie każdy od razu potrafi to zrobić, bo po pierwsze trzeba czuć to źródło, to czym człowiek naprawdę jest. Bo człowiek nie jest tym ciałem, co widać, człowiek nie jest tym umysłem, który przejawia się przez to ciało. To są jego narzędzia. Człowiek jest czymś więcej i kiedy te narzędzia, umysł, ciało człowieka poczują to, co naprawdę je tworzy i oprą się na tym i funkcjonują, będąc świadomie programowanym przez to coś, co ja nazywam ja albo moc wewnętrzna, to wtedy człowiek nie potrzebuje żadnych substancji zewnętrznych, czy to są witaminy, minerały, aminokwasy, enzymy, cokolwiek wymyślimy, jakkolwiek to nazwiemy, tysiące tych związków chemicznych. Człowiek nie potrzebuje niczego tego. Z drugiej strony, jeżeli człowiek nie ma poczucia tej mocy wewnętrznej, nie wie, czym on naprawdę jest, to będzie potrzebował tego wszystkiego, tych wielu tysięcy związków chemicznych, które, i to też będzie zależało od jego wierzeń, od stylu życia, od tego, jak się odżywia, które jeżeli będą w nadmiarze, to będą mu szkodzić, jeżeli będą w niedomiarze, też będą mu szkodzić. Także to jest naprawdę rzecz indywidualna, dla każdego coś innego.